Dzień dobry moi drodzy, witamy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś wracamy do bieżących spraw i szczerze mówiąc zostawiamy na chwilę wszystkie historie o chorobach, wizytach u weterynarza i domowej rehabilitacji. Wiemy, że trochę tego ostatnio było, więc czas na coś lżejszego i bardziej przyjemnego. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu, jak dogadują się ze sobą dwa naprawdę duże kocury. I to nie byle jakie, bo choć są wykastrowane, a więc teoretycznie bez typowej samczej rywalizacji, to i tak każdy, kto ma koty, wie, że charakteru im nie brakuje. Co więcej, to koty tej samej rasy, więc można by się spodziewać podobnych temperamentów, ale Hitman i Nadir to nie jest zwykłe duetowe zestawienie. W ludzkim rozumieniu można powiedzieć, że to wręcz bracia. Mają tą samą mamę, czyli kotkę, i tego samego tatę, czyli kocura. Z tą różnicą, że Nadir urodził się kilka miotów później. No dobrze, zobaczmy więc, jak wygląda ich relacja w praktyce. Jak pamiętacie, dokocenie przebiegło u nas nadzwyczaj gładko i szybko. Nawet kilkutygodniowa przerwa, kiedy nie widywali się zbyt często, bo Hitman przechodził rehabilitację po operacji, nie wpłynęła negatywnie na ich relacje. Ale jak to wygląda na co dzień? Patrząc z boku, można odnieść wrażenie, że zachowują się jak typowe rodzeństwo. Wiecie jak to jest. Od czasu do czasu trzeba młodszego pacnąć łapą, żeby nie zapomniał, kto tu jest starszy. Oczywiście młoda krew nie zostaje dłużna i bez wahania potrafi chwycić zębami za ucho. Na szczęście wszystko odbywa się w formie zabawy, bez agresji, bez spiny. Czysta kocia energia. Poranne gonitwy jeden za drugim to już u nas absolutna codzienność. Zmienia się tylko ten, kto akurat goni. Niestety ze względu na gabaryty braciszków my, wyrwani ze snu, możemy mieć wrażenie lekkiego trzęsienia ziemi, ale taki to już urok. A gdyby przyszło co do czego, wygląda na to, że skoczyliby za sobą w ogień. Trochę inaczej wygląda rywalizacja o upatrzone miejsce czy ulubioną myszkę. Tu już mniej zabawy, a więcej kociej polityki. Groźne miny, wymachiwanie łapami, delikatne pacnięcia, lekkie podgryzanie, ale wszystko z wyczuciem, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Nie ma syczenia, złośliwości czy nawet odrobiny agresywnych zachowań. Najczęściej kłótnie są o najwyższy punkt na drapaku, czyli nasze tak zwane bocianie gniazdo. Wynik bywa różny. Raz odpuszcza jeden, raz drugi, a czasem dzieje się coś zupełnie niewytłumaczalnego. Wbrew zasadom fizyki i geometrii zwijają się razem, wykorzystując każdy milimetr powierzchni i po prostu zasypiają. Drapak jest ogromny, ale najwyższe piętro zdecydowanie projektowane dla jednego kota tej malutkiej rasy, bo przypomnę, Hitman waży 10 kg, a Nadir już 7200, takie tam odrobinki. Zupełnie inaczej wygląda zabieganie o względy opiekunki. Mam tu na myśli przytulanie czy spanie w łóżku. Oczywiście najlepiej w objęciach. Tu wygląda to jak dobrze ustalony grafik. Rzadko leżą razem, raczej się wymieniają. Jeden schodzi, a dosłownie po chwili jego miejsce zajmuje drugi. Chociaż jeśli któryś zaśpi, to zmiennik szybko przypomina o tym, że już jego kolej. Przychodzi pod łóżko i głośnym burczeniem, czasem nawet lekkim warczeniem oznajmia, że pora na zmianę. W tej kategorii konfliktów prawie nie ma. Grożenie łapami zdarza się sporadycznie i tylko wtedy, gdy ktoś wyjątkowo zignoruje komunikat dźwiękowy. Na co dzień widać jednak, że tu obowiązują jasne i respektowane zasady. Najwyraźniej uważają, że dzielenie czułości między dwóch nie jest najlepszym pomysłem, a przecież dodatkowo leży tam jeszcze jakiś osobnik innego gatunku. Czy u braci widać zazdrość? Oj, widać i to aż za dobrze. Hitman to typ zazdrośnika z charakterem. Wystarczy, że ktoś zacznie głaskać Nadira albo powie do niego coś miłego, a Hitman ostentacyjnie burczy, warczy i wychodzi z pokoju. Czasem rzuca spojrzenie pełne wyrzutu, takie, którego nie powstydziłby się jego imiennik z gier czy filmu.
A jeśli akurat jest w innym pomieszczeniu, nieważne czy spał, natychmiast przybiega i głośno daje znać, że coś jest nie tak. W jego oczach można wtedy przeczytać tylko jedno. Halo, przecież do głaskania jestem tylko ja. Nadir działa zupełnie inaczej. To mistrz subtelnej manipulacji. Najczęściej odpala spojrzenie jak kot ze Shreka, które ma wywołać natychmiastowe wyrzuty sumienia. A jeśli to nie zadziała, biegnie do drapaka i wyładowuje swoje niezadowolenie pazurami. Dwa różne charaktery, jeden wspólny cel. Być numerem 1 do głaskania. Takie to dwa małe zazdrośniki. Fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to shed some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. Bring a friend and come along. Don't be taking too long. The vibe's too strong. If you don't know how to move, then we moving on. Ain't no way rhythmic feet up in this place. If you can't catch the feeling, then get out the way. I've been reeling and fish from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women aliens, super foreign, so exotic. Hop in the Mercedes Benz, and I got them crushing like ice pouring the bub. It's overflowing on us. You drop it, then pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, cooling it for the weekend and such. You gon' find out once you come on and bring me that up. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. Jak bracia zachowują się przy wodopoju czy jedzeniu? Dwa wielkie koty, dwie zupełnie różne strategie przy misce. Nadir, młody spryciarz, najpierw kalkuluje, gdzie zjeść szybciej, co zostawić na później i czy uda się podebrać coś sąsiadowi. Z kolei Hitman, klasa sama w sobie, jest spokojnie, ale ma swoje zasady i zdecydowanie nie zamierza dzielić posiłku z młodszym kolegą. Bez walk, bez dram, tylko codzienna kocia rutyna, odrobina charakteru i dużo osobowości przy jednym posiłku. Czasem wygląda to jak cicha gra w szachy, kto pierwszy, kto szybciej, kto sprytniej, a jednak wszystko kończy się spokojnie, bez fochów, no prawie bez, bo Hitman potrafi demonstracyjnie odejść od miski i pokazując swojego focha w sposób aż nadto przerysowany, a co ciekawe, jeśli Hitman przestanie jeść, Nadir też stwierdza, że on już się najadł. I tak właśnie wygląda ich codzienny rytuał, trochę strategii, trochę humoru i dużo kociej godności. Przez większość czasu to jednak zgrany duet. Leżą razem, dbają o siebie, jeden drugiego myje, czyli wylizuje w tych mniej dostępnych miejscach i jak trzeba wspólnie wywierają presję na opiekunach. Czasem można odnieść wrażenie, że Hitman jako starszy trochę wykorzystuje Nadira, gdy trzeba coś sprawdzić, czy to na pewno bezpieczne, albo czy za rogiem nie czai się wróg. Na zwiat wysyłany jest młodszy. Dopiero gdy wszystko jest w porządku, Hitman rusza za nim. A nocą tu dopiero zaczyna się współpraca na najwyższym poziomie. Jeśli trzeba obudzić ludzi o 3:00 nad ranem, działają jak dobrze zgrany zespół, zmieniają się co kilkanaście minut, żeby się nie przemęczyć. Najpierw szaleje jeden, potem wchodzi drugi, a jeśli to nie przynosi efektów, łączą siły
i przechodzą do wspólnej akcji specjalnej. I tak właśnie wygląda ich codzienność. Trochę strategii, trochę humoru i, jak się wydaje, dużo braterskiej miłości. Trzeba też przyznać, że we dwójkę jest im po prostu raźniej. Hitman wcześniej spędzał sporo czasu sam i było widać, że wpływa to na jego samopoczucie. Teraz, mając Nadira u boku, zdecydowanie lepiej znosi samotność, nie nudzą się sobą i widać, że towarzystwo naprawdę dobrze im robi. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co słychać u Kocich Braci, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych materiałów. Wpadajcie też na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i TikToka. Tam znajdziecie dodatkowe ujęcia i momenty, których nie zobaczycie na YouTubie. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, napiszecie komentarz i udostępnicie nasze filmy dalej. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału i motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia wkrótce.